Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj wraca Ferguson, tym razem z nieco bardziej zaawansowanym tunerem DVB-T2 i DVB-S2, bo takie tunery też ma w swoim portfolio polski producent i są to jedne z lepszych produktów na rynku, moim skromnym zdaniem. Dzisiaj model, który może być dosyć ciekawy ze względu na to, że jest przystępny cenowo i stanowi taki, powiedziałbym, dosyć łatwy próg wejścia do telewizji satelitarnej, szczególnie dla tych ludzi, którzy chcieliby sprawdzić, czy ta satelita im na pewno będzie potrzebna, czy też nie. A mianowicie dzisiaj model Arriva 160 Combo. A więc nie przedłużając, zaczynamy. Może na wstępie powiem od razu, jakiego typu jest to sprzęt, więc jest to sprzęt combo typu combo. Jest to i tuner telewizji satelitarnej, i tuner telewizji naziemnej, ale tuner, który ma dwa ograniczenia. Ograniczeniem pierwszym jest to, że jest on tylko do rozdzielczości Full HD. Tutaj nie mamy 4K, ale to znacząco podniosłoby koszt takiego urządzenia, gdyby wspierał rozdzielczość 4K, czyli są pojedyncze kanały, których na satelicie nie obejrzymy. Natomiast drugie ograniczenie to to, że nie ma tutaj złącza na karty, więc jesteśmy ograniczeni do, jeżeli chodzi o odbiór telewizji satelitarnej, do kanałów FTA, czyli Free to Air, z wolnodostępowego zakresu bez telewizji kodowanych. To istotna kwestia, natomiast uwierzcie mi, że nie wszyscy takie telewizje kodowane oglądają. Niektórzy chcą mieć po prostu telewizję satelitarną dostępną, bo wiele kanałów w Polsce jest tego mało, ale za granicą, czy w Niemczech, czy we Francji, czy we Włoszech, tych kanałów z wolnego, niekodowanego zakresu jest naprawdę całkiem dużo. Jeżeli chodzi o całą resztę, to tutaj już nie ma w zasadzie żadnych kompromisów. Mamy 10-bitowe wsparcie dla kodeka H265, mamy Sport z kart, więc również starsze telewizory będą obsługiwane. SPDIF-a mamy również Full HD wspierane, HDMI. Mamy również tutaj wyraźnie zaznaczone, że są web serwisy, dodatkowo obsługuje ten sprzęt, a tutaj jest ciekawy chipset, podam Wam w postprodukcji parametry. Całkiem sporo pamięci, całkiem wydajny chipset, więc sprzęt pomimo pewnych ograniczeń naprawdę bardzo solidny. Mamy oczywiście rzetelną informację, że odbiera tylko kanały FTA, czyli Free to Air. Więc sprawdźmy, co kryje na pozostałych stronach. Powtórzone informacje słuchajcie, o tych parametrach, o których wspomniałem wcześniej. Tekturowe opakowanie, brawo producent, dbamy o ekologię. Z drugiej strony, słuchajcie, mamy informacje o kompatybilności z systemami i DVB-S i DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 o rozdzielczości do Full HD, skalowanie sygnału do rozdzielczości 720 lub 1080, więc jeżeli będziemy mieli nowszy telewizor, ale nie wspierający na przykład telewizji satelitarnej, to możemy również mieć ostrzejszy obraz na nim. To jest plus. Mamy obsługę tych aplikacji webowych, wsparcie dla DLNA i radia internetowego, więc tutaj również sobie, słuchajcie, posłuchamy na przykład radia z internetu. Mamy wsparcie oczywiście dla timeshifta, w zasadzie taki standardzik bardzo solidny, bym powiedział, i bogate oczywiście portfolio portów. Co otrzymujemy w zestawie? Sam tuner, solidnie wykonany, metalowy. Słuchajcie, mamy bogate portfolio portów, jest tu i port dla telewizji satelitarnej, i mamy port wejściowy dla anteny telewizji naziemnej, mamy port USB, mamy LANa, mamy HDMI, SPDIF-a, gniazdo zasilania osobne, ja preferuję takie rozwiązanie, i mamy port z karty dla starszych telewizorów. Metalowe, słuchajcie, opakowanie, nóżki, tutaj aby nie rysowała nam się powierzchnia, to wszystko jest solidnie wykonane, kawał blachy, nie jest to tani sprzęt, plastikowy, tylko solidna konstrukcja. Mamy informację o standardzie High Definition dla DVB-S2 i T2 Combo Receiver. Mamy też wsparcie dla loga
czy mamy logo, przepraszam, DVB Digital Video Broadcasting. Logo to mają produkty, które wspierają i DVB-T i DVB-S, więc takie zdecydowanie rozbudowane. Mamy tutaj 3 klawisze fizyczne, brało producent, włącznik i kanał do góry, kanał do dołu. Gdy zgubimy pilota, będzie to zbawienne dla nas rozwiązanie, więc zawsze chwalę producentów za takie posunięcia. Mamy, słuchajcie, pilocika i jest to mój ulubiony model pilota, który wielokrotnie chwaliłem, RCU 161. Wykonanie z wysokiej jakości plastiku, plastik imitujący szczotkowany aluminium. Najistotniejsze są te tutaj klawisze, które możemy wykorzystać do sterowania starszym telewizorem. Ten pilot ma funkcję uczenia, co oznacza, że będziemy mogli skorzystać z jednego pilota zamiast z dwóch. Jeżeli na przykład w telewizorze pilot nam już wysiada albo nie chcemy korzystać z dwóch urządzeń, uczymy tutaj ten pilot włączać, wyłączać telewizor, robić głośniej, ciszej i korzystamy z jednego tunera. A jak to zrobić? No tutaj producent to bardzo ładnie opisuje i no ja zawsze chwalę producenta za to, że takie instrukcje na obudowie stosuje. Pilot oczywiście zgrabny, solidny. Mamy w zestawie zapewne, oczywiście, że mamy, słuchajcie, baterie na start, ale ja polecam korzystać z akumulatorków, one też są wspierane przez Fergusona. Mamy instrukcję obsługi. Słuchajcie, mamy też zasilacz i zaraz zobaczymy, jaki ten zasilacz jest, bo to też może być ciekawe. Kabel około 1,5 metra ze standardową końcówką. Zasilacz ma 12V, 1 A, 12W, ale to jest zapewne ze sporą rezerwą zasilacz. Myślę, że będzie zdecydowanie poniżej 10W w normalnej eksploatacji zużywał. Produkty Fergusona znane są z tego, że pobierają dosyć mało prądu. No dobrze, słuchajcie, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego jak tylko podłączyć ten sprzęt i sprawdzić, jak się sprawuje w praktyce.
Podsumowując materiał, może jest to sprzęt bez fajerwerków, ale bardzo solidny, robi to co ma robić, czyli pracuje stabilnie, świetny pilot RCU 161, bardzo dobra jakość wykonania, metalowa obudowa, stabilna praca, czego można chcieć więcej, bo tak naprawdę od tego typu sprzętów, od tunelów telewizyjnych czy satelitarnych nie oczekujemy, żeby były jakieś widowiskowe, nie oczekujemy fajerwerków, tylko solidnej, stabilnej i przede wszystkim prawidłowej pracy. I taki jest Arriva 160 Combo, dlatego mogę go polecić wszystkim tym, którzy potrzebują sprzętu, który obsłuży nie tylko DVB-T, czyli telewizję naziemną, ale i DVB-S, czyli telewizję satelitarną. Jeżeli chcecie odbiornik combo, chcecie mieć i satelitę, i naziemną telewizję, ale nie używacie kodowanych kanałów, nie chcecie używać kodowanych kanałów, to ten sprzęt jest właśnie dla Was, zwłaszcza, że jest świetnie wykonany i dobrze wyceniony. Poproszę Was oczywiście o łapki w górę, jeżeli materiał się Wam spodobał, oraz subskrypcję kanału, najlepiej jest z dzwoneczkiem, aby nie upnął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze kilka innych ciekawych produktów z portfolio Fergusona. Hej, hej, do kolejnego wideo.